Mój ojciec był prostym najemnikiem. W czasie pokoju zajmował się drobną przestępczością. Gdy dorobił się sporej sumy, zakupił trochę ziemi niedaleko Sargot, w królestwie Wlandii. Jednak chciwy król Derder dowiedział się o tym i zagarnął wszystko dla siebie, a rodziców kazał zamordować. Mnie wraz z młodszym rodzeństwem udało się uciec za granicę Wlandii, do niedalekiego królestwa Batanii. Ojciec opowiadał, że jeżeli coś by mu się stało, mam skontaktować się z przywódczynią gangu w mieście Penkanok. Na pewno znajdzie dla mnie pracę. Tak też uczyniłem. Spotkałem się w jej warsztacie i przedstawiłem się. Aby udowodnić swoje umiejętności, na początku kazała mi okraść paru mieszkańców. Zadanie nie było zbyt wymagające, tym bardziej, że miałem już dość wprawione rączki. Od młodych lat ojciec uczył nas, jak zarobić, a się nie narobić, więc sprawnie wykonałem swoją pracę. Zadowolona z mojej pracy dała mi kolejne zadanie. Tym razem wymagało umiejętności perswazji. Tutejszy kowal wykonał totalną fuszerkę i chciał od niego zwrotu pieniędzy. A część z nich wyląduje u mnie w kieszeni. Bułka z masłem, pomyślałem. Kowal był tuż za rogiem. Wytłumaczyłem mu, że zadarł z nieodpowiednią osobą, a za fuszerkę ma oddać całą kasę wraz z dokładką za moją fatygę. Był dość niezadowolony, jednak nie miał wyjścia. Z każdym kolejnym wykonanym zadaniem poprawiałem z nią relacje, dzięki czemu mogła mi zaufać. Dostałem zlecenie na strażnika, który skorzystał z usług jej kurtyzany i zapłacił za to, a w dodatku jeszcze narobił jej kilka siniaków. Wieczorem w karczmie zebrałem całą moją ekipę i poszliśmy w miejsce, gdzie owy strażnik patrolował. Wyczekaliśmy na dobry moment, gdy będzie sam. Wymierzyliśmy uliczną sprawiedliwość. Od tego momentu byłem pełnoprawnym członkiem gangu i miałem dostęp do bardziej lukratywnych zadań. Jak na przykład zbieranie haraczu, za co zostanę oczywiście odpowiednio wynagrodzony. Wraz z moją rodziną u boku szybko uporaliśmy się z najemnikami, którzy ochraniali tych, co nie chcieli dobrowolnie oddać pieniędzy. Już po chwili mogliśmy liczyć na zapłatę. Następnego dnia Sionna opowiedziała mi o przyjacielu, który potrzebuje wsparcia w cesarskim mieście Lageta na zachód stąd. Mam się tam udać i odnaleźć go w którymś z zaułków. Podróż wydawała się dość niebezpieczna, więc zatrudniłem jednego z lokalnych kompanów, aby nam towarzyszył. Z samego rana wyruszyliśmy w stronę Lagety. Z przydrożnych wiosek zatrudniłem dodatkowo do obstawy paru batańskich żołdaków, znanych z doskonałych umiejętności łuczniczych. Po paru dniach w końcu dotarliśmy do miasta. Niedaleko miejscowej karczmy odnalazłem swój kontakt. Przekazał mi przebranie, dzięki któremu zakradnę się do twierdzy. W sali lordów jednak zauważono kilku strażników i zaproponował, że za skromne 3000 denarów zrobi dywersję. Pewny swoich umiejętności odmówiłem. Na szczęście miejsce okazało się puste. Po przeszukaniu znalazłem 2 małe skrzynie zawierające denary oraz jedną dużą zawierającą sprzęt. Jednak otworzyć mogłem tylko jedną, gdyż nie było czasu. W skrzyni było trochę sprzętu oraz biżuteria. Zabrałem wszystko i ewakuowałem się szybko. Zadowolony z wyprawy powróciłem do Penkanok. Tam już czekała na mnie lukratywna, ale też ryzykowna oferta. Sionna zainwestowała w karawanę pewnego browarnika, jednak nie przynosiła ona żadnych zysków. Na szczęście umowa ubezpieczeniowa obejmowała zniknięcie karawany i odszkodowanie. Poprosiła mnie o eskortę karawany. Do jej zaatakowania i zniszczenia wynajęła dodatkowo bandytów. Gdy oni wykonają brudną robotę, ja zaatakuję ich i pozbędę się wszelkich dowodów. Ruszyliśmy za karawaną na północ. Po chwili pojawili się bandyci i szybko rozprawili się z łatwym kąskiem. Jednak nie spodziewali się, że zostaną wyeliminowani. W walce z nimi ponieśliśmy dość spore straty, jednak zrekompensowaliśmy sobie je łupem, który zdobyliśmy od bandytów. Po powrocie do Penkanok koniecznie ktoś chciał ze mną porozmawiać. Była to wojowniczka z Selek o dziwacznym spojrzeniu. Moja sława mnie wyprzedzała i chciała dołączyć do mojej rodziny. Potrzebowałem każdej pary rąk, więc przyjąłem ją. Sionna sprzedała mi cynk o wielkim skoku, jednak do niego potrzebowałem większej ekipy. Przez kolejne dni podróżowałem po miastach i werbowałem nadających się do tego towarzyszy. Po paru dniach miałem już całkiem nieźle skompletowaną ekipę. Wróciłem do Sionni, aby zaplanować skok, po którym mogłem zyskać jeszcze większą sławę oraz pieniądze. Tego wieczora karawana ze skrzyniami wypchanymi złotem miała opuścić miasto. Wystarczyło się zaczaić, pozbyć obstawy i złoto będzie nasze. Okazało się jednak, że będzie bardzo dobrze chroniona. Sionna zaproponowała za jedyne 5000 denarów wsparcie. Nie byłem pewien aż tak bardzo umiejętności moich towarzyszy, więc zainwestowałem.
Zajęliśmy odpowiednie miejsce na zasadzkę i mogliśmy zaatakować obstawę całymi naszymi siłami. Byli naprawdę dobrze uzbrojeni. Właściciel karawany zagroził, że jeżeli nie zajdziemy z drogi, to skończymy w więzieniu lub zginiemy. Teraz nie było odwrotu. Zaatakowaliśmy z całych sił. Mój brat i siostra padli jako pierwsi. Selek radziła sobie doskonale, jak i również reszta moich towarzyszy oraz wsparcie z Sionny. Chwilę później obstawa karawany leżała, a my mogliśmy się cieszyć ze zdobytego łupu. Kwotę ze skoku postanowiłem zainwestować w swoich towarzyszy, którzy od teraz byli członkami mojej rodziny. Dostali porządny ekwipunek. Ta inwestycja na pewno się zwróci. Po krótkiej fieście w karczmie zebrałem całą ekipę, aby udać się do Sionny. Czas, aby odciąć pępowinę i wypłynąć na szersze wody. Stwierdziła, że znam jej już wystarczająco dobrze, aby zgodzić się na pojedynek o władzę w miejscowym podziemiu. Przyjęła wyzwanie. Ja dałem jej zdecydować o wyborze broni na pojedynek. O świcie spotkaliśmy się. Bronią okazały się być noże do rzucania. Broni miotanej nie miałem żadnego doświadczenia, doskonale o tym wiedziała. Jednak jakoś zdołałem parę razy ją trafić, po czym przeszedłem do walki wręcz, w której już miałem większe doświadczenie, a czego się nie spodziewała. I po jednym sprawnym ciosie powaliłem ją na łopatki. Była pod wrażeniem pojedynku i dała mi propozycję. Partnerstwo albo założenie własnego gangu w tym mieście. To była trudna decyzja, jednak relacje z nią były dla mnie bardzo ważne, więc schowałem nóż, który był przy jej plecach i zgodziłem się na partnerstwo. W zamian za to podała mi parę kontaktów w innych miastach, jeśli chciałbym rozwinąć swoje wpływy. Wystarczy, że wspomnę o naszym partnerstwie innym przywódcom gangów. Tego samego ranka wyruszyliśmy na południe, ponownie przekroczyć granicę Wlandii. Moim celem było miasto Sargot. Pomimo, że nie było stolicą Wlandii, było bardzo ważnym miejscem dla króla Derderta i doskonałym miejscem dla mojej działalności. Szybko skontaktowałem się z miejscową przywódczynią i powołałem na wspólnych znajomych. Dzięki temu nasze relacje od razu były na wysokim poziomie, jednak nie na tyle, aby móc przejąć władzę w mieście. Nad musiałem jeszcze chwilę popracować. Na szczęście następnego dnia Melin zgłosiła mi, że paru jej chłopaków przypadkiem zniknęło poprzedniej nocy. Ponoć spili się do nieprzytomności z jakąś grupą, która okazała się być bandą paskudnych łowców nagród. Teraz leżą spętani jak wieprzki. Mógłbym się tym zająć za drobną opłatą i ich uratować. Ja jednak takimi bachostkami się nie zajmuję, mam od tego ludzi. Zleciłem to zadanie swojemu najbardziej zaufanemu człowiekowi, czyli mojemu bratu Edwardowi, który miał najlepsze umiejętności do takich zadań. Dostał odpowiednią obstawę, która zapewni mu powodzenie w misji. Parę dni później wrócił z misji, została wykonana, a ja mogłem zaplanować kolejny skok. Tym razem złupanie transportu dawało nam 13 000 denarów, co było też niezłą sumką. Znaleźliśmy odpowiednie miejsce na zasadzkę i zaczekaliśmy na odpowiedni moment. Mimo że obstawa karawan we Wlandii nie była tak solidna jak w Batanii, to jednak jakiś śmieć zdołał mnie trafić. Na szczęście moi towarzysze zachowali zimną krew i wykończyli ich wszystkich. W końcu przywódczyni gangu zgodziła się na pojedynek o władzę w Sargot. Ponownie honorowo pozwoliłem wybrać broń do pojedynku. Tym razem była to walka wręcz na sztylety. Po długim i zaciętym pojedynku udało mi się powalić Melindę na łopatki. Musiała opuścić miasto, a ja mogłem wprowadzić się do mojej własnej siedziby gangu. Od tej chwili mogłem zarządzać całym interesem z jednego miejsca. W roli płatnika zatrudniłem moją zaufaną młodszą siostrę. Jej zadaniem było zarządzanie biznesami, które generowały zysk oraz towary do magazynu. Za to mój brat Edward, egzekutor, będzie zarządzał wszystkimi intrygami, jakie będziemy mieć w planie. Jednak do tego będę potrzebował większego zasięgu i większej siatki wywiadowczej. Najlepiej we wszystkich miastach Wlandii. Następnego dnia wyruszyłem, aby poszerzyć moją sieć miast o kolejnych partnerów. Na pierwszy cel obrałem sobie miasto Haras, leżące na wybrzeżu. Po paru sprawnie wykonanych zadaniach mogłem w końcu zaproponować pojedynek z tamtejszą przywódczynią. Na moje szczęście wybrała noże do rzucania, w których byłem coraz bardziej wprawiony. Po pojedynku zostaliśmy partnerami. Dostałem od niej kontakt do przywódczyni w mieście Jakulan, leżącego na północ stąd. Parę dni później byliśmy już na miejscu. Tym razem już sam wybrałem noże, aby być pewny zwycięstwa i szlifować swoje umiejętności.
parę celnych rzutów i moja siatka partnerska była powiększona o kolejne miasto. Kolejna na liście była Galenda, aktualna stolica Wlandii. Uporałem się szybko i stolica wpadła w moją sieć. Tak samo jak kolejne miasto, Brawenda. Łącznie nasza siatka miała już 6 miast. Zyski również się powiększyły. Pojedynki na miotane noże tak bardzo mi się spodobały, że w mieście Oxcal postanowiłem zakupić wszystkim moim kompanom z rodziny po 2 sztuki takich samych noży, aby nasz gang się wyróżniał na tle innych. Finalnie pozostało mi 2 miasta w Landii, Rowald oraz Ostykan. W mieście Rowald postanowiłem sprawdzić, jak moi kompani będą sobie radzić z nową bronią. I widać było, że niektórzy muszą jeszcze popracować, a niektórzy już mieli jakąś wprawę, co bardzo mnie cieszyło. Pojedynek z liderem przebiegł równie szybko co poprzednie i nasza siatka powiększyła się o miasto Rowald. Ostatnie miasto Ostykan leżało na samym skraju kontynentu, żeby nie mówić na zadupiu. Tutaj mało co informacji dochodziło i byłem praktycznie nieznany. Skorzystałem ze znajomości liderki z Rowald, aby poprawić chociaż trochę relacje z tutejszą przywódczynią Atafeldą. Mój wywiad doniósł mi, że jej konkurentka przejęła aż 2 zaułki i była gotowa przejąć władzę w mieście. To była doskonała okazja, aby zaimponować Atafeldzie i zdobyć jej zaufanie. Zebrałem całą ekipę i pognaliśmy wieczorem do jednego z zaułków pełnego zbirów różnej maści. Gdy nas zobaczyli, było już za późno. Chwilę później leżeli wszyscy martwi. Gdy się o tym dowiedziała kamiennogłowa Elta, jeszcze tego samego wieczora zebrała całą ekipę, aby przyjść na ustawkę z nami. Moja ekipa już miała sztylety w rękach i miotała nimi, zanim doszło do walki wręcz. Wszyscy moi kompani spisywali się wyśmienicie i udało nam się przyjąć obydwa zaułki. Dzięki temu zdobyłem pełne zaufanie i mogłem wyzwać na pojedynek Atafeldę. Pojedynek oczywiście na noże. Parę celnych rzutów mogłem cieszyć się z ostatniego miasta do mojej kolekcji w sieci partnerskiej. Parę dni później powróciłem w końcu do Sargot. Zaplanować to, na co przez ostatnie tygodnie ciężko pracowałem i co planowałem od samego początku. Czyli zabójstwo najpotężniejszej postaci na scenie politycznej tego państwa, króla Wlandii, Derterta. Postawiłem wszystko na jedną kartę, wóz albo przewóz. Jeśli się uda, moi rodzice będą pomszczeni, a my będziemy żyć w spokoju do końca swoich dni. Jeżeli nie, moi ludzie zostaną uwięzieni, a ja skończę na pewno na szafocie. Ruszyłem więc machinę siatki wywiadowczej oraz skrytobójców. Czekałem i czekałem. W końcu, po paru dniach, przyszedł raport. Cel został wyeliminowany. Bez wypowiadania wojny, bez wyciągania miecza, bez bitwy polowej. Umarł dusząc się we własnych wymiocinach oraz urynie. Władzę po nim w królestwie Wlandii przejęła Kalatylda z klanu Armonak. Kolejna kobieta u władzy we Wlandii. A ja, wraz z całą moją rodziną, mogłem spokojnie opuścić granice królestwa Wlandii i udać się na nowe ziemie, ziemię cesarstwa, gdzie będziemy mogli dalej rozwijać naszą sieć i działać w ukryciu, sterując całą polityką Kalradii zza kurtyny.